Cześć, witajcie z tej strony Bartłomiej Król, firma Sonic Sport. Znajdujemy się na przepięknym łowisku Maślanka w Psarach, gdzie po raz kolejny, już po raz trzeci odbywają się zawody z cyklu Nitro International Method Feather Challenge 2026. Pogoda w tym roku nas niestety nie rozpieszcza. Wczoraj podczas losowania stref i wspólnego grilla, który odbył się po oficjalnym treningu dla zawodników tutaj tych zawodów, było ulewnie, padał deszcz, także i było dość zimno, więc ta pogoda nas w tym roku nie rozpieszcza. Dziś rano podczas losowania stanowisk również był bardzo, ale to bardzo mocny deszcz, a teraz jak widzicie, gdy zaraz ruszają te zawody, mamy piękną, słoneczną pogodę, także tutaj pogoda płata figle, ale mamy nadzieję, że dzięki temu ryby również będą tutaj bardzo chętnie pobierać i będą aktywne i wiele kilogramów zostanie złowionych podczas Nitro International Method Feather Challenge 2026. Wczoraj właśnie po tym treningu oficjalnym mieliśmy grilla, którego ufundował pan Tomasz Łucyk, czyli nasz jeden ze sponsorów, za co bardzo dziękujemy za te pyszne jedzenie. Oczywiście był też pyszny browar ze specjalnymi etykietami zrobione właśnie na te zawody od browaru, także bardzo za to też dziękujemy. Mam nadzieję, że wszystkim zawodnikom smakowało. Później właśnie odbyło się losowanie stref, ponieważ w tym roku jest to historyczna dla nas liczba. 105 zawodników bierze udział w Nitro International Method Feather Challenge 2026 i zawodnicy są aż z 11 krajów. Były losowane strefy 1, 2, 3. W tym roku właśnie dołączyliśmy przez to, że mamy 105 zawodników, dwa małe stawy zimochów i ten tutaj mały przy bramie wjazdowej. Na tych małych łowi po 14 osób, także mam nadzieję, że tutaj rywalizacja będzie bardzo zacięta. Także każdy zawodnik łowi w różnej strefie każdego dnia, bo mamy 3 dni aż zawodów, także o jeden dzień dłużej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku była piękna, słoneczna pogoda. W tym roku potrzebne są nam kurtki i odzież przeciwdeszczowa, bo ta pogoda do sobotniego dnia zapowiada się iście deszczowo, ale mam nadzieję, że przez to ryby będą bardzo aktywne. Dzisiaj losowanie, po losowaniu rozejście się na stanowiska. Niektórzy jak wylosowali zimochów, to mieli naprawdę kawałek drogi przed sobą, a już zaraz, już za moment oficjalnie rozpoczniemy Nitro International Method Feather Challenge 2026, więc zapraszam Was do obejrzenia relacji z tych zawodów. We are at PEC 20 at Maślanka fishery during the Nitro International Method Feather Challenge competition. With me is the very famous Jan from Belgium, the winner of the Nitro Cup from UK from this year. What's your first feeling after the drawing this PEC? No, I'm happy. Normally I'm happy. It's a very good spot. I have space, I think, and yeah, it depends on me now. Yeah, it's an opening pack, yeah, so you have a lot of water I have here. a lot of water here, and it's good. It's good. It's very good. Yeah, so all fish which will come from this side or other side must go through your pack, so I think I hope so. I hope so. And the big one, not the small ones. Exactly. And what's your tactic for today?
I don't know right away. I don't go fish far, I think. Then I can go afterwards when it's not good. I can go buy it. And I will see what's happening next to me. That's most important. Guys from here, then we have to look what you do. What do you choose for the bait? I think just regular pellet. I believe in a normal bait because we're feeding that. And then we do it on the hook. And if it's not work, maybe when it's soft, but that's why I don't fish far, because how farther I go, how softer the floor is. And then you need wafters, I think. But I just gonna start with the pellet, 6 mil pellet. Okay, it's a good strategy, I think, and you tested during the training and it works, yeah? Yeah. And last question, the changing weather, you think it will be helpful or not? I think the most important what's been good is the wind is coming up. Okay, so fish will be moving, yeah? Yeah, normally fishery when it's flat, they also don't move much. And now I think the wind is gonna be okay. It's gonna be okay. And it's good that it's from the larger side of the lake in your side, yeah? I think so. I think so. It's oxygen. How do you call it? Yeah, air in the water. Yeah. Yes, yeah, it's good. So very good. So good luck, Jan. Yes, I thank wish you you very will much. win again. Yeah, we will try. First Nitro Cup, then Nitro International in Poland. So good luck Many good fishermen, and we go see. and the best here. Thank you very much, Mark. We are at PEC 26 during Nitro International Method Feather Challenge competition. We are with Emma Pickering. Hello, Emma. Hi, how are you doing? I'm okay, and you? Yeah, I'm very good. I think I've drawn a good area, Definitely. the world's biggest platform. But yeah, there's lots of fish moving. I have the local experts on the next peg, so I could get a bit of neck ache, it could hurt, but we'll have a good battle hopefully. I've got my tactics, what I'm going to do. Obviously, flying out here was a bit difficult with getting the equipment and everything, so I'm using other people's equipment. Obviously, it's Nitro, so I brought all my terminal tackle, my feeders, my hooks. So massive thank you to Marcin and you for being my chauffeur this week. And Marcin, your carrier. yes, the carrier, yes, very good, and the coffee fetcher, very, very good. But the event is amazing. Absolutely amazing. 105 competitors. Yeah, it's a lot, yeah. It's a lot of organising, a lot of prizes, a lot of gifts. Very, very well done to you and Marcin. Very good. Thank you very much, Emma. And so you have a good opponent next to you, so you will be also watching the distance where he fish. Yes, definitely. I think I worked a few things out yesterday. It was a good training session yesterday, but I will be keeping an eye here. I think we might have to fish a little bit further in this bit today. Yeah. But I've also been told there's some fish in the shorter, in the margins. So we'll see how we go after an hour and then reassess then. Yeah, exactly. From my knowledge is when you're biting the short range, the fish are coming a little bit later, not on the beginning on the competition, but later. Yeah. And here is the one of the longest distance pack, so Yes. you can also here fish very, very long range if possible. Yes, we're clipped up at Rangers, so we'll see. We'll see what happens. See what happens in the first hour, and go from there. Okay, so hopefully we will see tomorrow also during the interview, because tomorrow we will do interview with the sector winner. So hopefully Fingers for crossed. tomorrow, yeah. Fingers crossed. I have a big day today. Big day. Big day, very important day. Yeah. Yes. If you start very well, it will be easier for the next days. Yeah. Yeah. Oh, it's never easy. Never easy. But the game face is on. Yeah, exactly. And what do you think about changing weather? During the drawing, we have the heavy rain. Now it's even sun and the Yes. good weather. Yes. And you think it helps to the fish will be more active, or other side? I think with the rain, the fish will have been on the bottom more. With the sun, they will come higher. But I may get a suntan now. Yeah. But yeah, the fishing. I think the fishing will be good with the sun, because Poland is used to the sun. Yeah, exactly. Yeah. The UK is used to the rain, so this is normal for me. I enjoyed it. I was the last one fishing yesterday. Crazy English. But yeah, I'm flying the flag for England. I'm the only England competitor here, so hopefully it is a good ending. Exactly. So good luck, Emma, and Thank you. hopefully we see tomorrow. Yeah. Fingers During crossed. the- Stanowisko numer 27. Jestem tutaj u Lokalesa Patryka. Cześć Patryku. Powiedz mi na samym początku, zadowolony z losowania? Bardzo zadowolony.
Tak naprawdę zaczyna się sektor od skośnych. My to dużo lepiej siedzimy. Na tych prostych pomostach częściej się wygrywa. Mam tu dobrą zawodniczkę obok siebie, Emmę Pickering. Będziemy walczyć do końca. Mam nadzieję, że wygram. Powiedz mi, jak jesteś osaczony swoimi 2 zawodnikami z Naito, i Sebastian Rojek tu z Polski, i Emma z Anglii, tutaj presja lekka. Lekka presja jest, no ale będę walczył, wiadomo, jestem lokalsem, postaram się wygrać, a ryby pokażą, co będzie dalej, tak? Na koniec wszystko waga pokaże i myślę, że będzie dobrze. Ale powiedz mi, wczoraj, bodajże to było wczoraj, zamieniliśmy kilka słów i mówiłeś mi, że tak naprawdę byłeś tylko raz na maślance w tym roku, teraz drugi raz dopiero, nie? Tak. No oprócz tych 2 treningów, no to dokładnie tak. Na zawodach byłem raz i teraz 2 dni trenowałem. No na treningu w miarę szło, więc mam nadzieję, że dzisiaj też coś pokażę i że powalczę. Nie będę pytał o dokładną taktykę, ale czy maślanka się zmieniła z zeszłego roku, czy raczej się sprawdza to samo? Wszystko od nowa. Trzeba tak naprawdę od nowa się uczyć maślanki. Bardzo są duże ryby od 5 do 10 kg. Podejście jest całkiem inne niż rok temu, także Okej. trzeba inaczej podejść i mam nadzieję, że to rozgryzłem na treningach. To dobrze, trzymam za to kciuki, żeby było jak najlepiej, żeby właśnie ta rywalizacja była jak najbardziej wyrównana. W sumie ostatnie pytanie szybkie, bo już niewiele czasu zostało. Wszystkich o to pytam. Co uważasz o tej zmieniającej się pogodzie? Czy ona będzie korzystna dla ryb, czy niekorzystna? No ogólnie ryby na treningach pokazały, że są markotne i ciężko będzie się do nich dobrać. To miejsce oczywiście jest dużo lepsze i więcej ryb na pewno pływa na tych stanowiskach u nas. Myślę, że nie będzie łatwo. Nie będą takie duże wyniki po 100 kg. No, Może na niektórych miejscach uda się to zrobić, ale w granicach myślę 50-60 kg to będą takie wyniki wygrywające sektor w tych gorszych strefach, nie? No tak. To też były moje przypuszczenia z wczoraj właśnie, że tak właśnie to będzie się działo, że będzie mało tych setek, nie? Zrobionych na jedynkach, nie? No patrząc po wczorajszym treningu, no to za dużo osób nie łowiło. Także no może być ciężko, zmiana pogody. Maślanka lubi ładną pogodę, lampę, wtedy ryba żeruje i żre. Dokładnie tak, także trzymam za Ciebie kciuki. Do zobaczenia. Jutro robimy wywiady z jedynkami, więc mam nadzieję, że wrócę do Ciebie. Dzięki wielkie, Dzięki. do usłyszenia, hej. W tym roku edycja dla nas wyjątkowa, bo aż 105 zawodników bierze udział, więc poza głównym łowiskiem musieliśmy wykorzystać również te 2 mniejsze. Za moimi plecami mały staw, który macie od razu po prawej stronie na wjeździe. Na małym stawie, jak i na Zimochowie łowi 14 zawodników. Zaraz przejdziemy się, kilku z nich zapytamy, jak im dzisiaj idzie i jak nastawienie, bo nie jest to normalne, że wykorzystywany jest też mały staw. Przeważnie wszystkie zawody odbywają się właśnie na głównym stawie, także jestem ciekawy ich reakcji, ich nastawienia na ten pierwszy dzień łowienia. Stanowisko numer 7, a ze mną jest mi bardzo dobrze znany Seweryn Kwieciński. Dzień dobry, witaj, cześć! Witam. Czy przy losowaniu, bo masz otworek, zazwyczaj otworki dobre, a czy ten otworek jest dobry? Ten otworek jest tragiczny. Tu nie ma w ogóle ocierek nawet. Nie, kompletnie nie ma ryby. Tu kompletnie. Czyli z tej części, gdzie jesteś, to akurat odeszła. Tu jest tak, tu jest płytsza część. Tam Wasyl na przykład na otworku łowi cały czas ryby, nie? Jest głębiej. No tutaj my w ogóle tu nie mamy ryb. Kompletnie nikt. Nawet ocierki nie ma, naprawdę. No zobaczymy, może coś tam się zmieni na koniec, nie? No tak, że może się zmieni, cierpliwość może popłaci, nie? Że do końca, czy się uda, nie? Dokładnie. No będziemy próbować, no co, nie ma innego wyjścia.
No tak, przy 105 zawodnikach musieliśmy dołożyć te małe stawy, więc zawsze musi być to gorsze losowanie, nie? No niestety, no na mnie trafiło, kurwa. Ale może czasem wystarczy kilka dużych ryb, aczkolwiek jak mówisz, że jedynka łowi, no to ciężko pewnie będzie już do... Tu będzie ciężko w ogóle się tam gdzieś w środku sektora znaleźć, bo to nie z tymi rybami, co tu są, no niestety. Kurwa. Pech. Pechu Seweryna, ale nie wiem, czy to widać w kamerze, ale zawodnik na stanowisku numer 6 też widzę ma. Nie ma ryb. Tam chłopaki na końcach łowią tylko i to pojedyncze ryby w środku tam mają, widziałem, ale to po jednej rybce takiej nieprzypadkowej i to wszystko. Nie? No zobaczymy, no może coś się zmieni, nie? No tak, wczoraj też Trochę akurat czasu. wczoraj też podczas treningu właśnie widziałem, że te stanowiska w ogóle pierwsze nic nie łowiły, tam otworki bliżej tamtej strony, nie? Też to słyszałem, to po losowaniu wiedziałem, że już jestem na przegranej pozycji, ale może się cud wydarzy. Takie są ryby, że trzeba walczyć. Nieraz jest się na najlepszym stanowisku, raz na najgorszym. A jutro która strefa? Jutro dwa, strefa 2. No. W każdym razie duży zbiornik, no już zupełnie inna bajka, nie? Tam może się coś uda złowić, kurde, zobaczymy. Ale jak tak patrzę, to też szału nie ma, nie? Chłopaki nie łowią. Nie ma. Wiemy, że Emma Pickering na dużych pomostach, tam Sebastian Rojek i Patryk Karbowski, oni to dość dobrze im idzie tam. Ale ogólnie mało się dzieje, tak. Mało wagi się słyszy tutaj, nie? Nie ma tych, nie chcą brać te ryby. Ta zmiana pogody trochę też zrobiła na pewno, nie? To uciekamy, żeby nie blokować i sztycy. Dzięki bardzo i powodzonka. Dzięki bardzo. Stanowisko numer 4, Chris Cross, Krzysztof Pawelec. Witaj, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich. Powiedz mi, zadowolony po losowaniu? Kompletnie nie, ale znaczy w sumie mega zadowolony, że mogę być tutaj, tak, z wszystkimi, brać udział w tych super zawodach, a losowanie jest jakie jest, tak, każdy ma takie szczęście, niektórzy mają właśnie dobre losowania, niektórzy złe, ale są jeszcze 2 dni łowienia, więc myślę, że któryś dzień przyniesie i mi szczęście, nie? Nie no, dokładnie, że tak. No zawsze wiadomo, że ta strefa właśnie pierwsza to najgorsza, bo są, znaczy najgorsza, nie najgorsza, 2 małe stawy w nią wchodzą. Wiadomo, że tutaj otworek, stanowisko numer 1 to już chyba którąś wagową rybę ma, nie? Tak, tam kolega walczy co chwila praktycznie jest w holu, także daję mu to stanowisko, mega frajdę dzisiaj. No, a powiedz mi, a wiesz kto łowi na jedynce? Tam? No. Pojęcia nie mam. Okej, ale tylko słychać ten waga cały czas. Dokładnie tak. Co chwila waga i co chwila coś tam się pluska, także widać, że walczy kolega. Dobra, a powiedz mi, czy zmieniona taktyka względem głównego zbiornika, na którym masz okazję bywać często, ta sama, czy właśnie coś innego tutaj próbujesz? Wiesz co, przez pierwsze 2 godziny próbowałem łowić tak samo, ale bez rezultatów i teraz kompletnie zmieniam wszystko i tak jakbym zaczynał od nowa. Zobaczymy, może to coś da, aczkolwiek wątpię, bo tutaj kolega ma 2 ryby i to też takie wydaje mi się mega z przypadku. Tutaj za mną też na 0, 2 stanowiska dalej też na 0, więc no ciężki ten brzeg jest. Z tamtej strony, po tamtej stronie lepiej łowią, nie? Jakoś chyba tam bardziej tamtą stroną ta ryba płynie niż tutaj, nie? A, czyli omija jakby tą stronę, bo rozmawiałem z Sewerynem, też nie ma ryby, tutaj chyba następny nie ma, tylko tu, twój sąsiad ma rybę, tak? Dokładnie, ma 2 sztuki i jedną ma siatce, jedną ważoną, nie? I ta ważona weszła tutaj u Ciebie w zestawę, tak? Tak. I ta ważona troszkę tu narozrabiała nam, nie? A duża była? Myślę, że koło 10 kilo. To już taki kawał ryby jest, nie? Czyli ogólnie tu mniejszy rybostan, ale takie już konkretne klocki są, nie? Bo tak jak kilka ważonych tam, tutaj ważona, to są duże ryby, nie? Wiesz co, tu większość ryb mają chłopaki ważone. Tam naprzeciwko chyba 2 czy 3 wylądowały w siatce, tak każdy waga krzyczy, nie? O kurczę, to duże ryby są tutaj, także Chrisu, życzymy, nie zajmuje Ci czasu, wiąż nowy zestaw, życzymy Ci powodzenia i mam nadzieję, że widzimy się jutro przy jedynce sektorowej na wywiadach. Życzę sobie też tego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Stanowisko numer 1 na małym stawie. Na stanowisku 1 łowi Wasyl. Wiemy tutaj od wcześniejszych wywiadów, że bardzo dobrze idzie. Czy Wasyl, cześć, witaj, czy to potwierdzisz? Tak, idzie na razie dobrze. Mam 6 rybek. Mam 3 ważonych i 3 w siatkach. 3 ważone, 3 w siatce, a te ważone to dużo ważyły? 2 ósemki i 11. Wow, to już bardzo dobry wynik, jak na sam początek. Mamy dopiero niecałe 3 godziny łowienia, także pięknie. No, chyba szczęśliwe losowanie, bo masz otworek z tej lepszej strony. Tak, chyba. Powiedz mi, taktyka jest taka sama jak... Często byłeś wcześniej na dużym stawie, normalnie na maślance uszczęszczasz? Wczoraj po raz pierwszy. Wczoraj po raz pierwszy. A testowałeś małe stawy czy duży staw? Dużej. A jak wczoraj podczas treningu brały ryby?
bardzo złe, wiesz, miałem chyba 13 ryb. No ale 13 ryb to i tak całkiem dobry wynik, ale słabo, podoba mi się to nastawienie, słabo, bo 13 ryb, dzisiaj już 6, także fakt to może dlatego, że wczoraj 13, a dzisiaj już praktycznie połowę z tego. Siedzieliśmy wczoraj w dobrej strefie, wiesz. A, okej, a tutaj tak, zobaczymy, aczkolwiek no idealne losowanie, otworek, także pięknie, trzymamy za Ciebie kciuki, jutro będziemy robić wywiady z zwycięzcami sektorów, także mam nadzieję, że się zobaczymy. No, wtedy do jutra. O, to mi się podoba, to do jutra. Takie nastawienie mi się podoba. Powodzenia i do zobaczenia. We are at Peg 83 with Thomas, who is the third time with us during the Nitro International Method Feeder Challenge competition. How is going so far? Quite bad, I would say. I only got 2 fish, 1 lost, and the guys behind in our zone is much better position at the moment. I would say they got 20 kilos at the moment, and me and the colleagues got like probably 5 kilos each. So we need some big units in there to come. Oh, yeah, of course. So yeah, if your opponent have a around 20 kilos in weighting fish, it's really good starting point. Now we are first day middle, 3 hours almost gone. You have the same tactic as last year and year before, or you change something? Yeah, no, it's the same tactics over there, but it's probably the slower side on the fishing than on this side. So need a little bit like to slow down probably. But we will see. Maybe we're gonna gamble on the end and try to bosh some bait in and just wait for the big ones. I spoke with the local ones and they tell me that the Maślanka changed since last year, so completely different fishing. You think the same, or? Yeah, I've been fishing on this side twice, competing on this side, and I done some training yesterday in there, so I could feel it's a bit slower, but the fish is bigger, so they are quite careful, and a lot of fish is up on the surface. So we will see, but I had few bites yesterday, so hopefully that's gonna work out today, you know. And on the other end, I had the first day on training, and that was like bonkers going, like probably 150 kilos in one training session. So we got right things, I think, but you just need to get some luck, you know, fish to move in, and yeah. Then we will see. Yeah, of course. So good luck, Thomas, and hope you will see later with your big fish. Żeby dostać się na Nitro International Method Feeder Challenge 2026, zawodnicy z Polski musieli wziąć udział w eliminacji i na stanowisku numer 74 Bartosz Radomiński wygrał właśnie taką eliminację na łowisku WLF. Tutaj chwilę przed wywiadem zapytaliśmy się Bartka, jak mu idzie, i mówi, że dobrze. Tak, to na początek cześć, witaj Bartku, opowiedz jak tam dzisiaj. Cześć, witam. No idzie dobrze, szkoda trochę jednej dużej ryby straconej pod nogami, ale póki co no, mam najwięcej w sektorze, jest połowa łowienia, także no co, idzie dobrze i oby to utrzymać do końca. Czyli na razie jest optymistycznie, bardzo dobrze to słyszeć. Może takie codzienne, niecodzienne pytanie, jak odnajdujesz się w tym, że jest tylko i wyłącznie metoda? Podoba Ci się to, czy właśnie wolisz też protce, pellet wagler i tak dalej? Nie, no ja zdecydowanie wolę łowienie z procą, o tyle sama metoda mi nie przeszkadza, ale gdzieś tam ta proca by na pewno pomogła, ale jeżeli chodzi o ten sezon i łowisko maślankę, to tutaj zdecydowanie najwięcej ryb teraz w tym sezonie się łowi właśnie z pellet waglera i z bombki ciężarkowej i no na pewno tych ryb wtedy by było dużo więcej, gdyby można było dzisiaj łowić waglerem czy bombką ciężarkową. Można łowić tylko na taką oszukaną bombkę ciężarkową z krótkim przyponem, ale nie przynosi to póki co dzisiaj efektu, więc no a tą metodą jest ciężko. Trzeba rzeźbić po jakiejś jednej rybce i tak cały czas rzeźba. Tak, dokładnie, jakby większość tutaj zawodników ma ten sam problem, też właśnie lubi tą procę. Ta proca jest tutaj bardzo ważnym elementem, ale w sumie przez to, że jest tylko metoda, to też jest to, że jest to wyrównane, tak? Każdy jest to samo, a nie nagle, że ktoś tu obok Ciebie, wiesz, a pellet waglera, ty na bombkę i ta ryba jest też trochę tak rozproszona, tak? To wszyscy jednakowo liczą się skille i umiejętności, nie? No tak, wiadomo, że no każdy ma równe szanse, każdy może łowić tylko metodą, każdy ma tylko szklankę do nęcenia, nic więcej, więc szanse są równe i kto sobie lepiej poradzi, ten wygra.
A powiedz mi jeszcze o pogodę Cię zapytam, bo tak zmienia się bardzo, rano ulewny deszcz, teraz nawet słońce, prawie że można by się opalać. Czy myślisz, że to wpływa na to, że te ryby są właśnie trochę bardziej powolne? Wiesz co, ogólnie na maślance tak jest, że jak jest że maślanka lubi słońce. Jak jest słońce, jest ciepło, to tutaj ryby dobrze biorą. Czy ten poranek rzeczywiście taki ulewny mógł na to wpłynąć, nie wiem. Ale ja się cieszę, że już tego deszczu nie ma, tylko jest słońce. Dokładnie tak, dziękujemy Ci Bartku, życzymy Ci powodzenia i obyś utrzymał tą numer 1 w sektorze, bo jutro wtedy znowu będziemy rozmawiać. Tak jest, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Podczas obchodu tutaj, gdy tworzymy główny film z Nitro International, spotkaliśmy właśnie organizatora. Cześć Marcin. Cześć, witajcie. Powiedz mi, bo spotkaliśmy się, my idziemy z jednej strony, ty z drugiej, zanim pójdziemy do osób właśnie po drugiej stronie, jakie tam wyniki można spotkać? Wiesz co, no jak na pierwsze 3 godziny łowienia, to te wyniki jeszcze nie są w ogóle za specjalne. Chyba najwięcej do tej pory, co pytałem, nie każdego się też pytałem zawodnika, ale chyba najwięcej sztuk ma Emma, bo ma 9 karpi, z czego 8 złowiła w pierwszą godzinę. A tak to pozostali zawodnicy mają tak po 5, po 6, najwięcej w sektorze. Ale są też takie sektory, w których ma się 1 albo 2 ryby w tej chwili, nie? Właśnie przed chwilą byliśmy u Bartka Radomińskiego i mówi, że ma najlepszy wynik w sektorze i tutaj poszedł żart, że co, masz 2 sztuki. No i dokładnie, tak samo no właśnie na Zimochowie też tak jest, że tam mają co prawda niektórzy po 3 albo po 4 ryby, ale to jest zbudowane na karasiach i tam jakiś 1 karpik. Okej, czyli na razie, czyli jednak ta maślanka jest dość chimeryczna w tym roku, zupełnie się zmieniła. Myślisz, że miało wpływ na to, że ta zima była w końcu w tym roku w Polsce? Wiesz co, ma na to wiele wpływu, bo sądzę, że ostatni miesiąc mieliśmy bardzo słonecznie, było bardzo gorąco i zwrot pogodowy w ciągu 2 ostatnich dni i to na pewno ma jakiś niewątpliwy wpływ, a po drugie zobaczcie, że dzisiaj jest 105 wędek w wodzie, więc ta ryba też może troszeczkę nie jest jeszcze do tego tak przyzwyczajona. Zawodnicy też jeszcze taktycznie budują sobie, sprawdzają, testują. Myślę, że to jutro i pojutrze to będą te dni, kiedy już będą wiedzieli, w co grać. A powiedz mi, a co uważasz o tym, bo też z kilkoma osobami już tu rozmawiałem, czy podczas wywiadów, czy gdzieś przed losowaniem, że w tym roku maślanka lubi bombkę klasyczną ciężarkową, że lubi protce, pellet wagler. Czy myślisz, że dla osób, które właśnie często przyjeżdżają tu na maślankę, na razie to przestawienie się tylko na metodę właśnie coś tam, nie wiem, zablokowany w głowie, że kurde ryby nie biorą albo gorzej biorą i jakby tym się kierują, że to jest powód, że jakby było dozwolone więcej metod, to by większe były wyniki? Być może to jest troszeczkę inny rytm łowienia dla nich, być może troszeczkę trzeba sobie przypomnieć tych rzeczy, bo fakt, tak, ja tu słyszałem już wiele razy, że w ostatnich tygodniach, miesiącach tutaj na maślance, no to głównie królował pellet wagler, slowsing, bombka, tak, czyli szukanie ryb na powierzchni wody, w toni, ewentualnie grube nęcenie procą i to przynosiło efekty, a my tutaj bawimy się troszeczkę w inny sposób. No tak, bardziej wyrównany, bo wszyscy mają równe szanse. Mają te same szklanki i tą samą metodę, tylko bez żadnych tak naprawdę kombinacji, więc teraz podczas Nitro będzie wygrywał skill, spryt, umiejętności, wiedza zdobyta, no i konsekwencja na pewno, nie? Zdecydowanie konsekwencja w działaniu i cały czas trzymanie się tej swojej taktyki, bo to przynosi efekty. To wiemy już nie od dziś, że ktoś, kto jest ma poukładane to w głowie i robi to skutecznie, ambitnie i nie poddaje się, nawet jeżeli przez 3 czy 4 godziny nic mu nie wchodzi, to odpalają mu zazwyczaj 2 ostatnie godziny. Więc tak. No i plus oczywiście zawsze jest jakiś element troszeczkę szczęścia w losowaniu, nie? Dokładnie tak, jak byliśmy na małym stawie i tam 1 Wasyl, jak dobrze zapamiętałem imię, no to 3 ważone ryby, 11, 9 i 8 chyba, jak dobrze zapamiętałem, i 3 w siatce, nie? No to jest taki dobry wynik na początek. No to może być nawet dzisiaj wynik na razie najlepszy na tym łowisku. I to jest co ciekawe mały staw, nie? I to jest mały staw, ale na tym małym stawie są duże ryby, już takie też kilkuletnie i kwestia też odpowiedniego wylosowania miejsca. Oczywiście, że tak. Dobra, my idziemy dalej i do zobaczenia później, Marcinku. Dziękuję, do zobaczenia. Stanowisko numer 53, a z nami Tomasz Usyk, czyli sponsor naszych zawodów. Witaj Tomku, cześć! Cześć, witam. Jak tam zawody przebiegają w ogóle w całości? Podoba mi się to, że pytanie ja dostałem zwrotne, podoba mi się to. Na razie maślanka dość kapryśna, tak, bo mocno kapryśna, nieduże wyniki są na razie robione, tak gdzieś 9-10 sztuk to na razie największe wyniki. Faktycznie, nie jest dużo, nie?
Dokładnie. Na razie, bo my na razie szliśmy z tej strony mały staw i tą stronę jakby od lasu, to co ciekawe najprawdopodobniej najwyższy wynik jest na małym stawie na otworku. O, to naprawdę zaskoczenie. No tam ma 3 ryby ważone, jak robiliśmy na samym początku, czyli już będzie pewnie z godzinę około. Temu to miał tak, 3 ryby, 11, 9, 8 do ważenia i 3 w siatce. Pięknie, pięknie. To takie to marzenie by było, żeby takie były. Dokładnie, ale tutaj na twoim brzegu, Sąsiad ma ładnego takiego 9700 chyba i tutaj ma na otworku też chłopak. Nie wiem, nie znam tutaj tych chłopaków, bo to są obcokrajowcy, także no. o jakaś, Nie, tej zanęca sąsiad. rozumiem. Tak, jeszcze tylko wspomniemy, Tomek Łucyk, sponsor naszych zawodów, zagwarantował tutaj pyszne jedzonko na dzień treningowy do grilla, kiełbaska, karczek, smalczyk i każdego dnia śniadanko, więc dzięki Tomkowi się tutaj posilamy, także może coś o swojej pracy ciężkiej powiedzieć. Cieszę się bardzo, no właśnie zawdzięczam to, że tu jestem swojej żonie, no i pracownikom, że oni mogli zostać, pracować, a ja jestem na rybkach tak naprawdę. Ale właśnie tym też oto sposobem rozwijam swoją firmę, reklama i tak dalej. Dokładnie idzie, no bo tutaj czy Super Method Masters, wszystkie duże eventy, to wszyscy praktycznie korzystają z twoich usług, nie? Tak jest. Bardzo dużo tutaj właśnie wstawiamy też, także no cieszę się. To bardzo. Zasmakowało takim zawodnikom, nawet z zagranicy. Dokładnie, zaobiadali się, ślinka ciekła, wszystko jest tu nagrane, wszystko będzie na filmie okazane. Widziałem właśnie wczoraj, jak grill właśnie odchodził. Nawet był pewien moment, że nie nadążyli chyba zmarzyć. Dokładnie. Powiem ci tak, został jeden karczek tylko. No to ci powiem, że naprawdę było dużo więcej niż było planowane. Cieszę się bardzo, że tak poszło, naprawdę. Dokładnie, bardzo, bardzo dziękujemy. A jeszcze tylko powiedz, jak rybki dzisiaj u ciebie? No na razie słabo, mam jednego karpika i 5 karasi. Okej, czyli nie dużo, a jak... Karpika, przypominam. To nie jest karp jakiś za 5 kilo czy coś, tylko jest karpik taki ze 2 kilo może. Czyli prawie jak karać. Jak większy karaś. Dobrze, Tomku, dziękujemy ci bardzo, życzymy ci powodzenia i jeszcze raz bardzo dziękujemy za pyszne jedzonko. Naprawdę to się rozkręcamy dopiero, bo dopiero dzisiaj za pierwszy dzień, także... Dokładnie, to jeszcze wszystko może się zdarzyć. Wszystko zweryfikuję chyba. We are at PEG 54 on another small lake. With me it's Kevin from Belgium. Hi Kevin. Hi, how are you? I'm okay, and you? It can be better. I need more fish. That's the reason why. And you need fish. Do you have any or no? No, for the moment nothing. We have over the Half time and 0 bites, nothing, even not an indication. So yeah, not good, but the zone 1 is the worst because you have the 2 small lake. So tomorrow and on Saturday should be better, yeah, on the main lake. Yeah, of course you need some luck with the peg draw because the guys in the corners they have some nice fish. You can see in the corner over there this guy. So only one is okay for me like that. I need this size of fish. Exactly, to have... Oh! I have to complain more. Yeah, maybe I wish you luck with Gustav. So we will stay here for a second. We will see. No, it can be big fish.
Jesteśmy na stanowisku numer 49, które znajduje się na Zimochowie. Jest to otworek, który wylosował Rafał Cholewa z teamu Nitro Polska. Cześć Rafał, jak tam dzisiaj u Ciebie? Cześć. Nie jest lekko. Na szczęście jakieś tam ryby są. Stanowisko jest piękne, malownicze, ale technicznie trudne przez te... No wąsko, trzciny. Trzeba się troszkę napracować i wędkami, i podbierakami, także... ale radzę sobie. Radzisz sobie, z tego co nam wiadomo tutaj z wypytywania osób, to że powinieneś być na tą chwilę, czyli jesteśmy po połowie dzisiejszego dnia, no nawet 2 godzinki zostały do końca z małym haczkiem i na razie jesteś jakby na pierwszym miejscu. Masz tak 4 ryby większe i parę karasi, tak? Tak. Mam 4 karpie, takie, no myślę, że powyżej 3 kg tak spokojnie i amura też powyżej 3 kg, także, ale strasznie wydłubane, te rybki wypracowane, takie, no trzeba się wyczekać. Trzeba się wyczekać, czyli tym się charakteryzuje Zimochów, a powiedz mi, czy wcześniej kiedykolwiek na zawodach na maślance złapałeś tyle karasi albo w ogóle karasie? Nie zdarzyło mi się, jeśli chodzi o karasie, żeby te karasie były. Aczkolwiek też widziałem wczoraj na treningu, też zawodnicy trenowali i łowili takie bardzo ładne te karasie, takie pod kilogram. No właśnie, to jest ciekawe, bo też pierwszy raz widziałem że tyle karasi, zarówno na głównym stawie, tu na Zimochowie, czy na tym małym, także no te karasie może dadzą komuś zwycięstwo i co ciekawe, tak naprawdę walka będzie trwała do samego końca, ponieważ tutaj tak naprawdę na żyletki będą te wyniki, w szczególności w tych gorszych strefach, więc każda ryba się liczy. Czy miałeś już jakąś spinkę, czy wszystkie jest to tak? Tak, spiąłem jedną rybę i boli mnie to do tej pory, a już było to już ze 2 godziny temu. I cały czas przeżywasz, także my życzymy Ci powodzenia tutaj na tym Zimochowie, bo dobre wejście pierwszego dnia, jeśli się uda oczywiście z jedynką, to będzie dobry start na kolejne 2 dni, nie? No ja na Nitro International zawsze te wejścia miałem słabe, więc może teraz w tym roku się odmieni. Dokładnie, może los się odmieni, tego Ci życzymy, także walcz Rafał i my idziemy dalej. Znajdujemy się na Zimochowie, chyba najpiękniejszym miejscu na Maślance, albo jednym z najpiękniejszych. Jest to naprawdę iście bajecznie i z miłą chęcią bym tutaj siedział. Niestety ryby na Zimochowie nie są tak aktywne jak na pozostałej części wody, aczkolwiek każdy z zawodników będzie musiał być w tej gorszej strefie, czy to Zimochów, czy mały staw, aczkolwiek mały staw na razie pokazuje, że są tam duże ryby i osoba łowiąca na pierwszym otworku naprawdę radzi sobie na razie świetnie, także zobaczymy, co Zimochów pokaże. Każdego dnia będą tutaj inni zawodnicy. Nawet też w sumie wyjechało kilka fajnych ryb, bo są 3 czy 4 ryby ważone około 9 kg, także na pewno ten Zimochów skrywa w sobie wiele cennych skarbów i co będzie fajnie na tym Zimochowie, będzie to, że każda ryba będzie się liczyć, bo wyniki są naprawdę bardzo podobne między zawodnikami, więc tak naprawdę każda ryba, każdy karaś, każdy najmniejsza ryba będzie się liczyć, także myślę, że do samego końca Nitro International Method Feeder Challenge 2026 będzie trwało, nawet ostatnie te minuty, sekundy będą na wagę złota, także wszystkim życzymy powodzenia. Za moimi plecami 3 duże pomosty, gdzie walczy Emma Pickering, Patryk Karbowski, Sebastian Rojek. Z samego rana, przed rozpoczęciem zawodów, tutaj byliśmy razem z Gustawem i robiliśmy wywiady. Po losowaniu w sumie byli bardzo zadowoleni, bo to w tym roku jeden z lepszych stanowisk, te duże pomosty. I tak się też okazało, Emma, jak i Patryk szli łeb w łeb, jeśli chodzi o ryby. Na początku Emma troszkę Patrykowi odjechała, ma łącznie 9 ryb, jak się okazuje, ale w średnim rozmiarze. I na początku tam Patryk miał troszkę mniej ryb, a teraz już dojechał, ma 8 ryb, w tym jedną dużą ważoną 10 kg, więc na tą chwilę wygrywa w swoim sektorze, ale jeszcze zostały 2 godziny łowienia, także wszystko może się wydarzyć, jak tutaj
tutaj przed chwilą Emy pytałem, to od 2 godzin gdzieś nie miała kontaktu z rybą i większość ryb złowionych była na samym początku, ale teraz do gry włącza również się Sebastian Rojek, już go widzę któryś raz jak holuje, ma 5-6 ryb, także widać, że ryby się tutaj odpaliły i myślę, że tu będzie zacięta walka do samego końca. Czy wygra Sebastian, czy doświadczony Patryk, czy pierwszy raz na wodzie Emma Pickering? Tego dowiemy się już o godzinie 16. Kto stanie tutaj na podium w tym sektorze, ale myślę, że tu będzie naprawdę bardzo zacięta walka i warto obserwować ten sektor i te 3 duże pomosty. Nitro International Method Feeder Challenge 2026. Pierwszy dzień za nami. Jestem z Patrykiem Karbowskim, który zrobił 1 sektorową. Gratulacje, Patryczku. Dziękuję I bardzo. 3. miejsce w generalce po pierwszym dniu. Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze. Walczyłem do końca, było ciężko. 3 godziny nie miałem tak naprawdę ryb. Emma miała 9, ja miałem 2 ryby. Ale no, po 3 godzinach te ryby wpłynęły, no i udało mi się odłowić 16 ryb. No i z wagą 67 kg wygrałem sektor. Kurczę, piękny wynik. Pamiętam, przyszedłem do Was po zakończeniu i jeszcze trochę się obawiałeś, czy Sebastian, bo miał duże ryby, nie? Ale tam była znacząca. Znacząca. No Sebastian miał chyba 40 kg, Emma miała 38, no dalej to już nie wiem. Tak, tam to dalej to już było słabo, więc tak jak mówisz, presja na początku wytrzymana, bo tak jak mówisz, 9 ryb w pierwsze tam 2 godziny, to jest w ogóle wynik niesamowity, nie? Poty leciały, ale jakoś dużo spiąłem też, bo tak naprawdę 7 ryb i cały czas goniłem tą Emmę. Jak już było wyrównanie, no to się uspokoiłem i już dużo łatwiej było kontrolować to tempo łowienia i no i dzięki temu udało się wygrać. No pewnie, że tak, czyli wytrzymałeś tą taką małą presję, która na początku była stworzona, także i tutaj wiesz, można powiedzieć, że trochę szliście łeb w łeb, właśnie Emma, ty i później Sebastian trochę dołączył, ryby weszły, także była tutaj fajna presja na tych pierwszych 3 pomostach, nie? No właśnie, dokładnie. No, myślę, że jutro będzie dużo gorzej, no bo mam strefę pierwszą. No chyba, że polosujesz B1, nie, B105 albo A1, nie? No właśnie, jakby otworek był, no to by było super. Lub tam, gdzie Mikołaj, bo on siedział na dużym stawie, no to też jest super, nie? To prawda, też zrobił właśnie tam, aczkolwiek też tam, gdzie Rafał Cholewa, on zamykał Zimochów, też zrobił tak, no znaczy połowo 35 kg, gdzie drugi wynik 15, ale ten otworek jakby wiesz, 1 to 1, nie? Otworeczek to otworeczek, nie? No. Dokładnie, więc życzymy Ci powodzenia na jutrzejszym losowaniu, żeby były 2 punkty po 2 dniach i widzimy się jutro. Dzięki bardzo, Patryczku. Dzięki wielkie. Nitro International Method Feeder Challenge 2026. Pierwszy dzień za nami, drugi dzień już się rozpoczął. Zapraszam Was na wywiady ze zwycięzcami sektorów dnia wcześniejszego. So we are at PEC 30 with the sector winner Marco Dietrich. Hello Marco. Hello. First time in Poland? Yes, first time in Poland. And how you like the Poland? Yes, very, very good, very nice here, yes. Do you make a lot of training before or straight to the competition? No, 2 days we training and then we start the competition, yes.
Okay, and it changed since the training and the competition. The fish are more active or less active. What do you think? Sit in the training on bad packs, and this was not good. I cannot good feeling for the competition. And yesterday I have a lucky big carp in the last 20 minutes. That is the reason why I win. So I have not the key for this water. Okay, so in the last 20 minutes you have a big fish, and that's why you win the sector. And how it's going today? To go not good. The neighbors catch a lot of fish on the short line, and by me the short line is not good. Not working. The short Not line. working today. Yes. Yeah. Oh no. Okay, thank you, Marco. Good luck for today, and hope we will see at the stage. Yes, I hope so. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Moim kolejnym rozmówcą jest Tomasz Bartoszko, który w dniu wczorajszym, w pierwszej turze, zajął pierwsze miejsce w swoim sektorze, łowił na dużym stawie, na tej głębszej części. Jak oceniasz wczorajsze łowienie? No, przez pierwsze 5 godzin po prostu nie miałem ryb. Zero. I ostatnia godzina łowiłem po tak gdzieś około 5-6 metrów od brzegu. No i weszły 3 ryby ważone, ogólnie 27 kg i sektor wygrany. Okej, w porządku. To są nie Twoje pierwsze zawody już na łowisku Maślanka. Obskakujesz tutaj wszystkie największe cykle z Mastersami włącznie i wszystkie innego duże, co jest tutaj organizowane. Często dojeżdżałeś tutaj z zagranicy, żeby przyjechać. Jak oceniasz te zawody Naito International? No, można porównywać tak samo jak do Mastersów. Po prostu chyba praktycznie niczym się nie różnią. Są też wspaniałe, frekwencja jest niesamowita, bo to już są, można powiedzieć, no, międzynarodowe, także jest naprawdę super. We are at pack 49, which yesterday sit here Rafał Cholewa, which wins sector, and today at this pack sitting Haimo, which also in the sector. How are you feeling with that? A little bit of pressure, I think. Oh, not really good, because the pack isn't what it was yesterday. Have much problems here, not much fish. All the others have the big ones, and I only have 3 small ones, so not a good day. Yeah, but it 2 more hours left, and yesterday the weather was completely different than today, so the fish are move a little bit. I think your neighbor on your right catching quite a lot. He have few to wait, and also in the keep net. The tactic is the same for the this lake, or you change something? Oh, I changed something, yeah, I must be honest, but I don't have a clue what I should do here, because it's completely different, and I don't even have connectors in the line, so no fish are there. Yes, it's quite empty here. Yeah? So some at the border, but I cannot fish there. You know the rules. And you check also because I spoke with Rafał yesterday, which he win, and he fished from the short line. Yes, I have several times checked, but also no fish on the short line. Yeah. Really? I'll try once again, so in 10 minutes or so, but yeah. Nothing happens. No, nothing happens. Oh, so not good. We wish you good luck, and hopefully we will see at the stage later. Thank you. Thank you. Bye. Okej, jest z nami Mikołaj Szymański, wczoraj 1 sektorowa. Jak dzisiejsze łowienie, Mikołaj, porównasz do wczorajszego? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wczoraj o tej godzinie, czyli w połowie było dużo gorzej. Dzisiaj ryby przyszły szybciej, ale początek miałem bardzo podobny, bo dzisiaj siedziałem prawie 2 godziny bez żadnej ryby, ale teraz już są. Czy z roku na rok jest dla Ciebie ciężej tutaj z zawodnikami? Uważam, że tak. Coraz więcej zawodników umie bardzo dobrze odławiać i utrzymywać ryby właśnie w swoim polu łowienia. A jak Ci dzisiaj idzie na ten moment? Jak oceniasz swoje łowienie? Na ten moment nie wiem, czy to goniłem sąsiadów, no bo tak siedzę troszkę szczerze nieszczęśliwie, bo po prawej stronie mam otworek i wszystkich w sektorze mam w lewą stronę, czyli no w stronę tych dobrych stanowisk i ryba wiem, że napływa na pewno od lewej strony i oni jako pierwsi łowili ryby, każdy miał po 3-4 karpie, no a ja 2 godziny siedziałem z 2 karasiami. No nie wiem, czy ich dogoniłem, nie przykuwam jakoś uwagi mocno, tylko po prostu staram się skupić na sobie i złowić tyle, ile mogę. Czy miałeś wiele dzisiaj spiętych ryb? 4 ryby spiałem, teraz jakoś 2 pod rząd i na początku 2. A miałem taki moment, że się nie spinały w ogóle. No nie wiem, zobaczymy, jeszcze walczymy. 2 godzinki równo zostało. Trzymajcie kciuki.
We are at PEG 69 with Roland. Yesterday win the section. How is today? It's 2 hours is very best. Later I have a small pause, but also have solution. And no, we will see. Scale shows in the end. Do you see how your neighbors fishing today? So okay, good luck. We will not bothering you. Hopefully we will catch it. Wraz z nami Rafał Cholewa, Wschodnia Liga Federowa, jednocześnie Timowicz Nitro, Fishing Polska. Rafał, w dniu wczorajszym jedynka sektorowa, byłeś na dla Ciebie pewnie nowym łowisku na Zimochowie, a jak dzisiaj? Oj, dzisiaj chyba ta jedynka sektorowa trochę na głowę zaszkodziła i no niestety skuteczność się posypała. Więcej ryb zostało w wodzie niż mam w siatkach, także na razie jest gorzej, ale te ostatnie powiedzmy pół godziny zdecydowanie zmieniło sytuację. Jest ryba bonusowa, są 2 kolejne ryby w siatce, więc troszkę jestem bardziej zadowolony. Dzisiaj macie taką dosyć zaciętą rywalizację, ponieważ po Twojej lewej stronie, jak i po Twojej prawej stronie też są wczorajsze jedynki sektorowe, gdzie każdy ma bardzo dużą dzisiaj ambicję i motywację. Czy to Ci dzisiaj pomaga, czy przeszkadza? No, moi sąsiedzi, muszę przyznać, że łowią jak maszyny. Jest jakaś tam presja. W sumie to chyba nie za bardzo zwracam na to uwagę. Bardziej mnie ta jedynka sektorowa wczorajsza wyprowadza z równowagi niż sąsiedzi, ale chłopaki naprawdę wspaniale łowią. A co było wczorajszą receptą na sukces? Jakbyś to tak krótko spuentował? Wczorajszą receptą była cierpliwość. Tam trzeba było tą rybę wyczekać. Trwało to czasem 20 minut, czasami pół godziny, ale w końcu się można było doczekać. No to życzę Tobie w takim razie sukcesów w tej turze, jak i w jutrzejszej i do zobaczenia. No, do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich. Wraz ze mną Andrzej Szytikow, który w dniu wczorajszym miał jedynkę sektorową. Andrzej, jak dzisiaj wędkowanie w Twoim wykonaniu? To samo robię, tylko dużo ryby spada. Bardzo dużo. Zmieniałem haczyki, teraz ostatnie 2 razy wyciągnąłem. Mam nadzieję, że nie będzie więcej spadać. Więcej spada, niżeli mam w siatkach. A ile masz w siatkach na ten moment? 7 i 1 ważona. Jak Ci się podoba tegoroczna edycja Nitro International Method Feder? No to najlepsze, drugi raz. Tutaj to jestem może takim stałym gościem. Dobrze. A pamiętasz, jak Ci poszło w zeszłym roku? Które miejsce zająłeś? Pamiętam, pierwszy dzień była 2 sektorowa, a drugi dzień był przedostatnim. No do końca jeszcze nie wiedziałem, co tu robić i dlatego tak. Czyli doświadczenia z zeszłego roku na pewno procentują w tym roku, bo widać to po pierwszym dniu i mam nadzieję, że w drugim i trzecim dniu także pójdzie Ci bardzo dobrze. No ciężko, tam big fish, 16 kg, myślę, że będzie ciężko. Dziękuję i powodzenia dzisiaj. Dziękuję. Mamy nową zawodniczkę, przeszliśmy praktycznie już całe łowisko, niektórzy zawodnicy jedynki nie chcieli z nami rozmawiać ze względu na język, ale jest nowa zawodniczka. Co uważasz o tych zawodach? A będą duże ryby jeszcze? Nikt nie chce ze mną rozmawiać, także idziemy, Gustaw, do domu. Wraz z Gustawem przeszliśmy cały staw, praktycznie ze wszystkimi jedynkami udało nam się porozmawiać, za co bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Do końca dzisiejszego dnia zostało około godziny, także za niedługo, dosłownie za sekundę zobaczymy, kto stanie na najwyższym podium, kto zgarnie jedynki sektorowe i jak wyglądać będzie ta klasyfikacja generalna. Także bądźcie z nami i do zobaczenia w następnych wywiadach. With me is Roland, that's from Lithuania. Yesterday,
first sector winner, today sector winner, but today a magical 100 kilograms result. How do you feel with that? It's okay. It's very nice fishing, you know. And Lithuania, we don't have these lakes like this, you know. And in the 6 hours, 100 kilos. That's awesome, you know. It's amazing. What was the biggest fish from today? From today is 13 kilos. Wow, it's amazing. It's a really big fish, yeah? It looks like a ball. Exactly. You changed tactic from yesterday, or you keep the same tactic? Same tactic. Nothing changes. Nothing changes. Good to hear that. And which zone is for tomorrow for you? For tomorrow, I sit here in the third section. Third section. Yeah, third section tomorrow, and we will see. We will see. We will see. Maybe you will have Mikołaj, because Mikołaj also have a zone 3 for tomorrow. So maybe he's a good angler as you. And what's nice to see that 3 young people win today, the 1, 2, 3. You are at the third place, 101 kilo, if I could remember. Yes. So good results. So we wish you luck for tomorrow. Today we try with Gustav make interview with you, but you have nice fish on the hook when we make the interview. So good luck for tomorrow, and hopefully another one. Yeah. Okay. Try to do that. Yeah. And we will see. Now relax, and we see tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Nitro International Method Feather Challenge 2026, drugi dzień dobiegł końca, a ze mną Jehor, który wczoraj numer 1 za naszymi plecami podczas transmisji live i dzisiaj również numer 1 po drugiej stronie, kompletnie inne miejsce i magiczna bariera 109 kg przekroczona. Jak się z tym czujesz? Nie wiem, jestem na razie bardzo zmęczony, ale powiem tak, że to w sumie wszystko nie ma sensu, jak jutro nie połowię, więc... Nie, oczywiście, że tak, ale no 2 punkty wchodząc w trzeci dzień to na pewno jest duża przewaga względem konkurencji. Na razie tak, ale jutro mam najcięższą strefę, więc... Jedynka? Strefa pierwsza, czy która? Mały staw albo zimochów. Ale jeszcze możesz wylosować też jedną strefę na dużym stawie. Także wiadomo, no, na zimochowie czy na małym stawie to odpaliły praktycznie te same miejsca, więc to faktycznie trzeba będzie dobrze polosować jutro, nie? A powiedz mi, dzisiaj zmieniałeś taktykę, czy cały czas robisz to samo? Taktykę trochę zmieniłem, w sumie to tyle. Wiadomo, że nie chcesz zdradzać. Też bardzo dobre miałeś miejsce maślankowe, dalekie trochę łowienie, nie? Bo tu łapałeś większy dystans niż pierwszego dnia. Czy łowiłeś też na dalekim dystansie, czy trochę bliżej też? Tak, właśnie przez pierwszą godzinę próbowałem właśnie bliżej szukać tych ryb, bo wiedziałem, że jak chodziłem na stanowisko, że one tam były, ale one tam właśnie nie pobierały. I później poszedłem sobie na dystans, tam dobrze, komfortowo się czułem, więc tam do samego końca zostałem i stąd właśnie wyjąłem wszystkie ryby. No to pięknie. No tak, 109 kg to bardzo dobry wynik. Bardzo Ci dziękuję. Idź dokończ swoje jedzenie, żeby nabrać siły. Odpoczywaj dzisiaj, no i widzimy się jutro. Mam nadzieję, że jutro dobrze losowanie pójdzie. Także gratulacje jeszcze raz. Ze mną Mikołaj Szymański, który ma drugą jedynkę. Cześć Mikołaj. Siemaneczko. Najwyższy wynik dzisiejszego dnia, 123 kg praktycznie, tak? Tak, 121 900, prawie 122. Prawie 122 kg, niesamowity wynik. Podczas pierwszego live'a, jeszcze jak nie było zawodów, nie spodziewałem się, że będzie setka przy tej pogodzie, a tutaj są nawet 3, także niesamowity wynik, nie? Myślę, że tak, no ja się ogólnie po tym stanowisku nie spodziewałem takiego wyniku. No tak, bo to nie był otworek, był drugi od otworka, więc całe szczęście, że twój przeciwnik na otworku nie poradził sobie i do ciebie wypłynęły te wszystkie ryby, nie? Tak też myślę, że właśnie gdzieś tam spod tego otworka przyszły te rybki. Tak, myślę, że tego nie wiesz, a może to skalkulowałeś, ale w klasyfikacji generalnej po 2 dniach jesteś na pierwszym miejscu z najwyższą wagą, praktycznie 180 chyba 1 kg, także wysoka szansa na jutro. Jutro która strefa? Trzecia. Czyli głęboka woda, dobrze myślę? Głęboka woda. Dokładnie, głęboka woda, myślę, że trudna strefa. Tak, najtrudniejsza, no bo Patryk tutaj wylosował miejsce jedynki z wczoraj i Polek, nie? Więc będzie się działo. Czyli czy presja jest przed jutrem, czy już tyle zawodów za tobą, że nie ma tej presji? Nie, na razie na spokojnie. Czyli teraz relaks, odpoczęcie i jutro startowanie na nowo, tak? Jutro ogień. Jutro ogień, to mi się podoba. To gratulacje jeszcze raz i powodzenia na jutro. I drugi dzień zawodów Nitro International właśnie dobiegł końca. Zawodnicy rozjeżdżają się do domów, do hoteli czy na miejsce do kamperów, do spania w namiotach. Bardzo dziękujemy za ten drugi dzień pięknych zawodów, a już widzimy się na trzecim dniu, bo on będzie decydujący. Zobaczymy 5 zawodników.
zrobiło to samo, czyli stanęło i wygrało swój sektor, także 5 zawodników przychodzi z 2 punktami na ten trzeci dzień. Zobaczymy, który finalnie, czy to będzie jeden z nich, który stanie na podium w klasyfikacji generalnej, czy jutrzejszy dzień zupełnie zmieni naszą klasyfikację generalną. Także zapraszam Was na dzień trzeci Nitro International Method Feather Challenge 2026. Day 3 just started. We are at Pack 7 with Emma Pickering. How is today the drawing and the fish? The drawing, not so good. Everyone that walked past was like, Emma, very bad, very bad. So I'm on the little lake and the other end is very, very good. So peg 1 has caught a few and peg 2 has caught a few. But the challenge is today, I'm trying to catch a sturgeon. That is my plan, and maybe the biggest fish. Oh yeah. So- And it's possible probably here also. Yeah, we'll feed some bait and see what happens. Okay, and but today's start for the A1 and B105 was not so good as today before. They not catching in first hour, yeah? No fish in the first hour, and Jan still has not caught Really? any. Yeah, he's still on 0. But that section is very interesting, you told me. Yeah. There is 2 people on 2 points, and Jan is on 4 points. So it's a very important section for the overall classification. Yeah, exactly, because it can be change everything. So if not fish, you can watch them. I will watch it all unfold, and we'll see what happens. I'll keep you updated. Yeah, exactly. And the last question about the whole competition. It's your first time at Nitro, first time at Maślanka Fishery. And do you like Poland? Do you want to move here? Yeah, I absolutely love it. Everyone is great, the people are great, the food's great, and the fishing is fantastic. Maślanka, I can't wait to come back in 8 weeks' time, is it? August. For the Super Method Masters. That's going to be really, really good. So Yeah, you will be driving by car with Tommy, so maybe then you can move, because last year Tommy also that he wants to move here. yeah, he told me I would love it, and I do love it. It's absolutely fantastic. So we will see it August, and good luck for today, or good watching the other sector. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. We are at PEC A2 with Lucian Fiat. Hello from Romania. Hello everyone. After 2 days, you are on the 7th place in general results. You have 3 points, and today you're fighting for a good position in your sector. And how is going so far today?
Yes, today the start is not so good. I have just one fish, but I have patient. End of the match is it's very good. Lots of fish coming closer, and I have chance to put few fish in the nets. Probably will be hard fighting with your neighbor on your right because this pack win in both days. But if you will have the second, so 2 points, it also will be good for the general. Today fight for 2 points. I don't have chance. I stay with back. No, I don't have a chance. I'm sure. But I fight for two points, two in the section. Yes. So I maybe you know it or you don't. In opposite side, the 3 people are in first 10. In general, we have 2 guys with 2 points. Jehor on the opposite guy, and Andriy Shitikov in the middle. Jan is 10. So they fighting. So it's also important for you because if somebody will lose from the first guys, you can be in very, very high top. Yes, in the carp fishing with method feeder, the match is for the last minutes. Exactly. You need to probably catch 12 kilo, 11 kilo, I don't know. Yeah, exactly, like a football match. You win when it's over, yeah? You need to have trust and wait. It's plenty of time left, so good luck, Lucian, and hopefully we will see you on the main stage. Nitro International, dzień trzeci, jesteśmy na stanowisku A1, gdzie pierwsze 2 dni bardzo dobrze polos, jakby to miejsce bardzo dawało ryby i zarówno pierwszego dnia, jak i drugiego z tego miejsca jedynki, ale gadając z sędzią na początku, że ten początek ciężki. Na początku nie było ryby, weszła, ale teraz wyszła. Odłowiłem 3 sztuki, jedno spiąłem. Jedną spiąłeś, czyli najprawdopodobniej patrząc na wynikach, które są tutaj teraz w swoim sektorze, więc pewnie będzie no jakby tutaj walka i szansa na jedynkę. Powiedz mi, czy to coś zmienia w klasyfikacji generalnej u Ciebie? Nie, bo pierwsze 2 dni były słabe. Okej, czyli tylko dzisiaj sobie połowisz dobrze, mamy nadzieję wygrasz sektor, więc wiedziesz z nagrodą i też będzie dobrze, nie? No miejmy nadzieję, choć jeden dzień, żeby połowić. Dokładnie, a powiedz mi, dzięki temu, że wygrałeś Super Method Masters, startujesz też na Super Method Masters w tym roku? Tak. Nie możesz się doczekać? No myślę, że będzie fajnie. Mamy branie. Pięknie. Przynosimy chyba szczęście razem z Gustawem idąc tutaj, więc może chwilę zostaniemy, żeby zobaczyć, czy Grzesiowi się uda wyholować. Miejmy nadzieję, tą piękną rybę. No niestety ryba się spięła, ale takie jest wędkarstwo. Tu szybko Grzesiu się przerzuca, bo skoro ryby wchodzą, to znaczy, że są. Także trzeba wykorzystać każdą sekundę, żeby jak najwięcej ich odłowić. Także idziemy dalej. Nitro International Day 3, we are at PEC B105, where in the last 2 days the results are really good. Both days win the sector. Today it's Jan. Jan is in general on the 10th place. He have, if I could remember, 5 points. 4 points. So today, if he will win the sector, it will be really high in the general. If you win the sector. But today, this small lake changed massively. And how it's going today? No, at the moment I don't have any bite. I just have a few indications. It's really strange because normally the fish come from the left and I have some space. And at the moment I've been 2 hours fishing. And it's not happening at the moment, but it's some kind of spaces that's maybe the last 2 hours from the match or something. Let's hope. Let's hope. Maybe I think this peg will test your patience. Yes. And like you said, maybe in the last 2 hours you will catch 2, 3, 4 big carps, and it will be enough for the win the sector. Yeah. Yeah, but that's not the meaning. I want to catch a whole day. Yeah. Exactly. Fishing man. Exactly. So we wish you a good luck. Yeah. But the 10th position after 2 days is a really good one. So congrats. And yeah, hopefully we will see you on the main stage. Try to a step higher. Huh? Exactly. Thank you very much, Jan, and good luck for today. Nitro International, dzień trzeci, jesteśmy w sektorze O, stanowisko 95 u Czarnego Źrebaka. Cześć, witaj Mikołaj. Siemanko. Na wstępie powiem, polecamy nowy kanał na YouTubie, gdzie poznacie techniki łowienia Mikołaja. Tak jest. Mikołaj Szymański, droga do Method Feder. Zapraszam wszystkich. Powiedz mi Mikołaj, po 2 dniach 2 jedynki, czyli 2 punkty, pierwszy w generalce, bo wczoraj przepiękny wynik, 122 kg. Jak dzisiaj? 3 karpie. I w sumie wszyscy w sektorze mamy równo po 3 ryby.
Czyli pewnie znowu końcówka będzie decydująca i wytrzymanie jak zawsze, ale ty jesteś w tym rewelacyjny, jak się praktycznie zawsze okazuje, także nie zatrzymujemy cię tutaj, trzymamy za ciebie kciuki, żeby były 3 jedynki i wielkie święto na Nitro International. Walczę. I to mi się podoba. Young Power, niech walczy czarny źrebak. Nitro International Method Feather Challenge 2026, godzina 13 praktycznie wybiła, czyli jesteśmy w połowie zawodów, pogoda zmienna, jak zmienne są ryby, jesteśmy już po obejściu połowy stawu i te wyniki są w ogóle bardzo dobre w miejscach, w których byśmy się nie spodziewali, które wczoraj były takie so-so, dzisiaj zupełnie te ryby się przemieściły, inaczej łowią, także myślę, że o ostatecznym rozrachunku w tej klasyfikacji generalnej się troszkę namiesza. Te jedynki sektorowe z wczoraj, z poprzedniego dnia, czyli te 5 osób raczej nie są zadowolone ze swoich stanowisk, na pewno woleliby inne. Oglądając ten film zapewne wiecie, jak to się skończyło. My jeszcze nie wiemy, jeszcze 3 godziny zostały przed nami, także ostatnie 3 godziny Nitro International Method Feather Challenge 2026 będą na pewno bardzo ekscytujące, także trzymamy kciuki za wszystkich, a my idziemy na dalszą część wywiadów do kolejnych osób, do naszego głównego filmu, na który Was bardzo serdecznie zapraszamy. Zimochów stanowisko 55, a ze mną Sebastian Rejek. Witaj, cześć. Cześć, witam Was. Czyli masz jedynkę drugiego dnia, dwójkę drugiego dnia, 3 punkty w totalu, 6. miejsce w generalce, więc robiąc dzisiaj dobry wynik, na pewno byś był wysoko w tabeli, ale już po losowaniu wiedzieliśmy, że będzie ciężko. No będzie ciężko, wiedzieliśmy o tym, mam daleko do otworka i praktycznie kolega ma poprawy 1 rybę, ja 0, następny kolega też ma 0. No nawet ciężko o jakieś ocierki, żeby coś było. Niby to się jeszcze może coś tu odpalić, no ale no zobaczymy, nie? To jest tylko łowisko i no każdy kombinuje jak może, nie? No tak, dokładnie. No tutaj nie ukrywamy w swoim sektorze, jakby no wszystkie oczy skierowane na Ciebie, właśnie 6. miejsce. Taktyka taka sama jak na wszystkie pozostałe dni? Nie, coś jeszcze zmieniłem, jakieś coś dołożyłem, ale no, też nie daje efektu. Na razie, no jeszcze mamy 3 godziny, także jeszcze może się wszystko zmienić, nie, Panie Sebastianie? Na pewno może się to zmienić, no jedynki to nie ma szans, ale chociaż żeby to jakaś 2, 3 to było dobrze. No tak, to już by dobrze było dla klasyfikacji generalnej, nie? Tak, to było super, no ale zobaczymy, co się uda zrobić. Dokładnie, to trzymamy za Ciebie, Seba, kciuki, mam nadzieję, że widzimy się na podium. Nie, dziękuję. Nitro International Method Feather Challenge 2026, 3. ostatni dzień dobiega końca, to łowienie dobiega końca, wywiady z zawodnikami zrobione, teraz za moimi plecami scena, na której odbędzie się ceremonia wręczenia nagród, powoli już jest przygotowywana do tego nagradzania zawodników z pierwszej trójki, plus wszystkich pozostałych nagradzamy zawodników aż do miejsca 20 i mamy naprawdę bardzo bogate pakiety tutaj na Lucky Loserów, także warto zostać z nami do końca, bo są bardzo ciekawe nagrody. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za obecność, a teraz zapraszam Was na ceremonię zwręczenia nagród oraz wywiady ze zwycięzcami Nitro International Method Feather Challenge 2026. To była nasza 3. edycja.
Nitro International Method Feather Challenge 2026 on third place, Alexander Taranov from Ukraine. Congratulations. Thank you, thank you. You were in second day sector, today sector, and on first day you were... First day I was short. Pan Szymanski showed me how to fish in this venue, and I realized it for next 2 days. So you listened to him and used the same tactic, No, and you... he didn't speak anything. I looking for him. You watching him? Okay, very good. You are first time at Maślanka? Yeah, first time at Maślanka, first time on this competition. Everything was perfect. Thank you. Thank you very much, Alexander. You will back next year? Of course. Congrats, mate. Thank you. It was good competition. Thank you. Nitro International Method Feather Challenge 2026 with me, Rolandas Laukauskas from Lithuania. Congrats, mate. Thank you so much. Today was so close, second in the sector, but a lot of fish you lose, yeah, and really big ones. If you will probably catch all of them, you will win the sector, yeah? Maybe, yeah. But you are happy with the second place, 4,000 euro? Of course. First day, second in the total, second day also, and in the third day also. total. So very good. And you will back next year because last year was your first time, yeah? Here. No, the second time. Second time this year, yeah? You will back next year? Of course. And next year you will win, yeah? We will see, but I hope so. Yeah. Congrats, Rolandas. Well done. You are a really good angler. Thank you very much. Nitro International Method Feather Challenge 2026, a ze mną zwycięzca Mikołaj Szymański. Wielkie gratulacje. 3 razy 1, tak? 3 razy 1 jako jedyny, tak jest. Czarny źrebak zawodów, ciągle niepokonany. Wielkie gratulacje. Na co przeznaczyć 6 koła euro? A nie mam pojęcia. Nie przedłużam. Wielkie gratulacje, bo jest bardzo zimno. Widzę, rodzice tutaj machają, także wielkie gratulacje, Miki. Widzimy się za rok. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za rok. Tomasz Łukcyk, łowcą Big Fisha całego cyklu Nitro International Method Feather Challenge 2026. Z jaką wagą, Tomku? 16,5. Pięknie, kabanosy, na kabanosy. Na kabanosy. Same kabany. Zakład mięsny, Tomasz Łucyk, także. Ale widać, że efekt był. Efekt był dobrze przynęcony. Jeszcze raz, Tomku, bardzo dziękujemy za sponsoring Nitro International oraz pięknego Big Fisha. Jak było w wodzie? Super, ciepła woda, lepiej niż nad morze. To bardzo dobrze, są emocje, to mi się podoba. Leć świętować. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Nitro International Method Feather Challenge 2026 dobiega już końca. Poznaliśmy pierwszą trójkę. Na pierwszym miejscu Mikołaj Szymański, na drugim Rolanda z Litwy, na trzecim Oleksandr z Ukrainy, łowcą Big Fisha Tomasz Łucyk. Niesamowite emocje, tylko Mikołaj powtórzył sukces każdego dnia, czyli 3 razy 1 punkt. No niesamowity wynik, czarny źrebak tych zawodów i wielu innych. Za moimi plecami ostatnie nagrody są wręczane. Lucky Loserów mamy ich aż 40. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy byli z nami. Dziękujemy przede wszystkim Nitro Fishing, dziękujemy bardzo Forza Sports, oczywiście Moonfin.pl oraz Notus Finanse. Bardzo Wam dziękujemy oraz wszystkim mniejszym sponsorom, których zawsze wymienialiśmy podczas relacji live i cały czas tutaj na tym filmie. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy i widzimy się w przyszłym roku na Nitro International Method Feather Challenge 2027. Musicie tam być, a na pewno nas oglądać.